Co to są sieci SAN, czym się charakteryzują i jakie technologie wchodzą w zakres tego rodzaju sieci? Odpowiedź już za chwilę. Cześć, dzień dobry. A w zasadzie powinienem powiedzieć witajcie po dłuższej przerwie. Niestety sezon urlopowy odbił swoje piętno na częstotliwości publikacji moich materiałów. Sporo też się działo w moim życiu prywatnym oraz zawodowym, ale to tematy na kiedy indziej. W ramach rekompensaty, oprócz oczywiście dzisiejszego materiału, mam dla Was mały konkurs, także oglądajcie uważnie. A, jeszcze jedno małe ogłoszenie. Dla tych z Was, którzy lubią czytać, materiał z dzisiejszego wideo jest też dostępny w formie artykułu na moim blogu. Link oczywiście w opisie pod filmem. Teraz jednak przejdźmy do materiału, a więc do sieci SAN. Przedstawię dziś, czym jest sieć SAN, jaka jest jej historia, najważniejsze cechy oraz jakie technologie możemy napotkać, gdy przyjrzymy się sieciom SAN nieco bliżej. Na koniec spróbuję odpowiedzieć na pytanie, jaka jest przyszłość sieci SAN. Oczywiście przede wszystkim na bazie własnych doświadczeń i obserwacji. Aby dobrze zobrazować, czym jest sieć SAN, wyobraźmy sobie klasyczny komputer i podstawowe komponenty, z jakich jest zbudowany. Oprócz elementów peryferyjnych odpowiedzialnych za wprowadzanie i wyprowadzanie danych, mamy te najważniejsze, stanowiące niejako mózg naszej jednostki, a więc procesor, pamięć operacyjną i dysk lub dyski. Skupmy się właśnie na tych trzech kluczowych elementach. Pamięć i procesor praktycznie zawsze występują w duecie. Im bliżej siebie są, tym zazwyczaj lepiej. Podobnie było w przypadku dysków. Z czasem jednak pojawiła się potrzeba, aby niejako odsunąć część składowania danych od części obliczeniowej. Wzięło się to głównie z potrzeby przechowywania coraz większej ilości informacji na dyskach, a więc potrzeby zastosowania również ich większej ilości. Łączenie dysków w większe zbiory niosło za sobą także inne benefity, takie jak większa wydajność, bezpieczeństwo danych w przypadku awarii któregoś z dysków, a przede wszystkim możliwość współdzielenia zasobów dyskowych między kilka różnych jednostek obliczeniowych. Pierwsze z wymienionych wymagań zostały zaadresowane poprzez opracowane w latach 70. i 80. technologie SCSI oraz dobrze znane rozwiązania RAID. Pojawiły się wtedy również macierze dyskowe, które umożliwiały wydajne i bezpieczne serwowanie przechowywanych na nich danych do kilku hostów. Niestety liczba ta była mocno ograniczona, gdyż hosty musiały być wpięte niejako bezpośrednio do takich macierzy. Stąd znamy pojęcie DAS, a więc Direct Attached Storage. Rozwiązanie tego problemu wydawało się być proste. Wstawmy switch Ethernet między hosty a macierze, zepnijmy wszystko razem i voilà. Niestety sieć Ethernet oparta o protokół IP nie została zaprojektowana z myślą o szybkiej, bezstratnej, a przede wszystkim wydajnej transmisji danych na krótkie odległości. Wręcz przeciwnie. Jak może niektórzy z Was pamiętają z mojej lekcji dla młodzieży o podstawach sieci komputerowych, tradycyjna sieć w zamierzeniu miała umożliwić transfer danych na jak największe odległości. To, w jakim stopniu straty pakietów są akceptowane w sieciach TCP/IP, zależy już od zastosowanych protokołów. W przypadku wymiany danych między jednostkami obliczeniowymi a przechowującymi danych, jakiekolwiek straty czy opóźnienia są wręcz niedopuszczalne. Raz jeszcze wyobraźmy sobie nasz komputer i sytuację, w której dysk z niego przechowujemy na przykład u naszego sąsiada. Praca byłaby w zasadzie niemożliwa. Dobrze wiemy, jak na komfort pracy oprócz wydajności samego dysku potrafi wpłynąć szybka magistrala między dyskiem a płytą główną albo między dyskiem a kontrolerem RAID. Podsumowując ten nieco przydługi wątek, konieczne było opracowanie nowej technologii wymiany danych na odległość, najlepiej spełniającej takie wymogi. Zastosowania powszechnego protokołu SCSI, blokowego serwowania danych z macierzy. Ważna była również możliwość elastycznego skalowania, a więc zastosowania switchy. Istotne było także, aby technologia była oparta o medium optyczne, a więc generowała mniejsze opóźnienia względem miedzi. I tak właśnie powstał Chockapik, to znaczy protokół Fiber Channel, a więc
Najpopularniejsza do dziś technologia zapewniająca wydajną i bezstratną transmisję danych w obrębie data center. Czym z kolei charakteryzuje się Fiber Channel? Przede wszystkim oprócz nieco innych przepustowości względem Ethernetu, takich jak 1, 2, 4, aż 16, aż do 128 gigabitów na sekundę dziś i wspomnianych wcześniej dedykowanych przełącznikach, wymaga także dedykowanych kart HBA, a więc Host Bus Adapter, po stronie serwerów oraz dedykowanych interfejsów w macierzach dyskowych. Tyle w skrócie, jeśli chodzi o aspekty fizyczne. Ważniejsze natomiast są te funkcjonalne, a więc praca w formie fabryki sieciowej, zazwyczaj dwóch niezależnych ścieżek w obrębie jednej sieci SAN. To wszystko wraz z zoningiem jest jednak podstawą pod najważniejszą funkcjonalność całej układanki, a więc możliwość transferu danych w postaci surowych bloków. O co chodzi w blokowym transferze danych? To właśnie w postaci blokowej dane zapisywane są na dyskach macierzy. W takiej formie są one uniwersalne, ale nieczytelne dla systemów operacyjnych, gdyż różne z nich wymagają różnych systemów plików i dopiero z takimi mogą pracować. Zamiana bloku na system plików wymaga pewnej mocy obliczeniowej, dlatego lepiej jest ją zostawić serwerom i systemom operacyjnym na nich pracującym, niż angażować do tego zasoby macierzy. Oczywiście transfer w postaci plikowej ma też swoje zalety. Tutaj z kolei mamy do czynienia z sieciami i urządzeniami NAS, a więc Network Attached Storage, o których na pewno każdy z Was słyszał. Jest mnóstwo artykułów omawiających różnice między sieciami SAN i NAS, jednak oprócz wspomnianych powyżej cech charakterystycznych dla Fiber Channel jest to, że w przypadku NAS obróbka bloku na system plikowy odbywa się już na samej macierzy. Udziały w postaci danego rodzaju plików, CIFS dla Windowsów, NFS dla Linuxów, serwowane są w postaci szczytelnej dla już każdego systemu operacyjnego. Trzeba również wspomnieć, że w przypadku NAS-ów wykorzystywana jest tradycyjna sieć IP, gdyż ten krytyczny, wspomniany wcześniej zabieg nieakceptujący strat i opóźnień odbywa się na samej macierzy. Efektem tego są oczywiście niższe koszty implementacji rozwiązań plikowych, przede wszystkim dlatego, że można w tym celu wykorzystać istniejącą infrastrukturę Ethernet. Czy to już wszystko? Oczywiście, że nie. Byłoby zbyt łatwo. Mimo bardzo szerokiej adaptacji sieci FC, szczególnie w nieco większych serwerowniach, o rodzaju data center opowiadam w wideo powyżej, i ciągłego rozwijania tych technologii powstało kilka innych popularnych protokołów. Nie mogę nie wspomnieć chociażby o FCOE, a więc Fiber Channel over Ethernet, w którym ramki klasycznego FC enkapsulowane są i przesyłane technologią Ethernet. Niestety nie odbywa się to z wykorzystaniem klasycznego stosu TCP/IP, co niesie za sobą, tak jak w przypadku klasycznego FC, konieczność stosowania dedykowanej infrastruktury. Jednak ludzie nie byliby sobą, gdyby nie szukali dalej rozwiązania zagadki pod tytułem jak przesłać blok przez sieć IP. Odpowiedzią, a zarazem pewnego rodzaju kompromisem między wszystkimi wymienionymi wcześniej zaletami poszczególnych technologii jest protokół iSCSI. Wykorzystuje on tradycyjną sieć TCP/IP oraz wystawia dane w postaci blokowej. Brzmi idealnie, prawda? No niestety, jak wspomniałem o pewnych kompromisach. Są pewne kompromisy, jak mówiłem na samym początku, sieć oparta o IP sama z siebie generuje pewne opóźnienia. I choć w przypadku iSCSI zostały one ograniczone do niezbędnego minimum, nadal poprawnie zaprojektowana sieć Fiber Channel czy wykorzystująca FCOE będą miały przewagę na tym polu. Nie zmienia to jednak faktu, że iSCSI zyskuje na popularności z każdym rokiem. Głównymi czynnikami są tu względy ekonomiczne oraz łatwość w jego oczywiście implementacji. Jaka jest więc przyszłość sieci SAN? Przyznam szczerze, że w zamyśle materiał ten miał tylko zahaczyć o technologię, a głównie chciałem skupić się na analizach i raportach dotyczących przyszłości właśnie wymienionych dziś technologii. I mimo, że faktycznie o poszczególnych technologiach jedynie wspomniałem i każda z nich zasługuje na osobne opracowanie, to w kwestii prognoz im dalej w las, tym ciemniej.
Przede wszystkim raportów i artykułów wieszczących zmierzch sieci SAN, szczególnie tych w oparciu o EFC, znalazłem wiele, jest ich wiele w internecie, wiele z nich jest aktualnych, ale wiele jest na przykład sprzed 10 lat. Samo to o czymś świadczy. Po drugie, trudno mówić o kurczącym się rynku sieci SAN, jeżeli jest wręcz przeciwnie. Ten cały czas rośnie, tak jak rośnie ilość składowanych i przetwarzanych danych. Ktoś zaraz powie, zaraz, jak to rynek data center rośnie, przecież wszyscy przenoszą się do chmury publicznej. A guzik, prawda? Po pierwsze, chmura publiczna również potrzebuje infrastruktury. Po drugie, to nie zupełnie wszyscy do chmury publicznej się migrują i niektórzy zapewne nigdy tego nie zrobią. Po trzecie, tak jak wspominałem, ilość danych i zapotrzebowanie na nie cały czas rośnie. Rosną więc zarówno zasoby dostawców chmury publicznej, ale też rozwijają się właśnie ośrodki lokalne. Czas na obiecany konkurs. Nagrodą są takie dwa hipsterskie kubki od Cisco. Idealne na kompot czy na herbatkę, oczywiście nowe i zapakowane. Aby je zdobyć, należy odpowiedzieć poprawnie na pytanie, jaka jest różnica, oczywiście w kontekście tego, o czym dziś mówiłem, między fiber a fiber. Fiber. Odpowiedzi udzielamy oczywiście w komentarzu, a z poprawnych wylosuję osobę, do której wyślę dwa takie kubeczki. Wysyłka oczywiście na mój koszt. Czas powiedzmy do godziny 20 do niedzieli 13 września. Oczywiście jeśli materiał Ci się podobał, podziel się tym wideo w swoich social mediach lub wyślij go przynajmniej jednemu znajomemu, a ja z góry Ci za to bardzo serdecznie dziękuję. Tyle na dziś, do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!